Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie było niczego z okolic Szczecina. Była Szklarska, Odranysa, wypoczynek na Uznamie. Tak więc dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę, która dla części z Was będzie zapewne trasą lokalną, ale dla sporej grupy zmierzającej na wyprawy wokół zalewu z dalszych i jeszcze dalszych stron może być ciekawą alternatywą, zwłaszcza jeżeli nie pierwszy raz jesteście w tych stronach. Skąd ruszamy? Gdzie jedziemy i o co chodzi? Ruszamy spod szczecińskiego kąpieliska Głębokie, czyli jeziora o tej samej nazwie, i chcemy dojechać możliwie najkrótszą i jak najmniej samochodową trasą do Nowego Warpna nad Zalewem Szczecińskim. A dlaczego? Oprócz immanentnego dążenia do kontaktu z przyrodą, jak dla mnie są co najmniej jeszcze dwie przyczyny, żeby czasami nie pojechać tak jak trasę wokół zalewu w tym rejonie wyznaczono. Pierwszy, subiektywny, to taki, że jak tylko mogę, to pragnę sobie zaoszczędzić widoku kombinatu chemicznego. A drugi, obiektywny, jest taki, że od Trzebieży szlak rowerowy wiedzie już drogą wojewódzką, która to wraz z rosnącym sezonowo pobytem na kąpiele w Nowym Warpnie staje się coraz bardziej zatłoczona i coraz mniej dla rowerzystów przyjemna. Dlatego nie jedziemy DDR-ką tak jak R3A prowadzi w kierunku Pilchowa i Polic, i za Głębokim jeziorem Kąpieliskiem zjeżdżamy w dzielnicę o tej samej nazwie i zaraz potem od razu w las. Droga jest zmiennej jakości, są piachy, ale najpierw stadnina w Żółtewie, a potem jezioro w Bartoszewie umilają wycieczkę. Z Bartoszewa do terenów dawnej wsi Gonice droga dla takiego średniego gravelisty jak ja jest trochę przyciężkawa. Po suszy jest mocno zapiaszczone, i z ulgą oddycham na widok płytowiska do Świdwia. I zazdrośnie zerkam na elektro-trekking żony. I przyznaję, mieliśmy jechać dalej szuterkiem w stronę drogi na Dobieszczyn, ale droga przez Węgornik i Zalesie ze zdecydowanie lepszą nawierzchnią w końcu wygrała, a różnica w odległości jest niewielka. Gdyby jednak ktoś poszukiwał wybitnie najkrótszej drogi do Nowego Warpna, to w tym miejscu jest na pewno potencjał na zaoszczędzenie kilku metrów. Z centrum Szczecina do przecięcia drogi na Dobieszczyn, zerknijcie na mapę proszę, w tym wariancie jest około 23 km. Droga jest pusta, a jej lesistość i cienistość oprócz walorów przyrodniczych pozwala też na łatwiejsze przetrwanie upału. Tutaj jest prawie 28 stopni, więc łatwo sobie wyobrazić, ile jest na asfalcie na otwartej, nasłonecznionej łące. Po minięciu szosy Tarnowo-Dobieszczyn, dalej na północ jedziemy cały czas tak zwaną drogą leśną, ale asfaltową, przez sam środek Puszczy Wkrzańskiej, tutaj obszaru Natura 2000 Ostoja-Wkrzańska. Mam nadzieję, że wkrótce las nie będzie już znikał w takim tempie jak powiedzmy kilka lat temu i chociaż nie ma tu spektakularnych krajobrazów, to tak rozległy kompleks leśny bez tłoku na drogach i w ogóle z minimalną ilością dróg to prawdziwy skarb sam w sobie. Zanim jeszcze dotrzemy do drogi Trzebież-Myślibórz, to powinniśmy zwrócić uwagę, najlepiej na mapie, gdyż w środku puszczy nawigacja słowno-opisowa kiepsko się sprawdza, powinniśmy zwrócić uwagę na dość spore jezioro o nazwie Piaski. Żeby do niego dojechać, musimy odbić od naszej głównej drogi dosłownie na chwilę. Dlaczego piaski są takie, jakby to powiedzieć, charakterystyczne? Otóż według notek geograficznych jeszcze sprzed jakichś 10 lat to jezioro o powierzchni 32 hektarów miało głębokość średnią 1,5 metra. Płytką wodę widać jeszcze na zdjęciach z 2020 roku. A teraz? Zresztą chyba nie muszę opowiadać Wam o tym, co właśnie widzicie. Od siebie mogę dodać tylko, że jezioro, które jest bezodpływowe, miało taką powierzchnię i wyschło w dekadę, chyba jest najbardziej wyraźnym symptomem postępujących zmian klimatycznych. Dobra, wracamy na szlak i wracamy do tematu alternatyw wobec trasy szlaku wokół zalewu.
Rzut oka na mapę znowu będzie pomocny. Droga Trzebież-Myślibórz to jedyny asfalt wiodący ze wschodu na zachód puszczy lub na odwrót. Wąski, pusty, prawie idealny dla rowerów. I to dzięki niemu, jeżeli ktoś chce jechać R3 do Trzebieży, może uniknąć wojewódzkiej i dojechać z Trzebieży do naszej trasy. Lub też odwrotnie. Z naszej trasy można dojechać do Trzebieży i na przykład próbować jechać blisko brzegu zalewu. Na początku roku nakręciłem taki filmik. Żeby z drogi od Jeziora Piaski dalej jechać na północ, to musimy kawałek właśnie tę trzebieską drogą podjechać i znowu skierować się na północ. No ale teraz to już będzie szuterek. Szuterek jest gładki i utwardzony, ale jest to zwykła droga pożarowa, więc zdarza się czasami ostry kamyczek. I muszę powiedzieć szczerze, że nie wiem, czy na takim kamyczku, czy na innym szkle, ale złapałem tu kapcia i to na oponie antyprzebiciowej. I to była pierwsza guma na antyprzebiciówce od lat. Zeszły jesienny kapeć nad morzem był tylko i wyłącznie wynikiem mojego lenistwa, bo mi się nie chciało opon do MTB przekładać. Tak więc, nie traktujcie tego jak antyreklamy tego odcinka. Zwykłe trekkingowe opony w rowerze żony przejechały ten kawałek w tempie iście elektrycznym i bez zająknięcia, czy jakoś tak. No i tak przeteleportowaliśmy się do osady Mszczuje. Chociaż posesji tutaj jest sztuk 4, to w leśnym oceanie puszczy jest to punkt orientacyjny o znaczeniu wręcz wybitnym. I tutaj, a nawet przed Mszczujami, możemy spróbować pojechać na skróty którymś z dojazdów pożarowych w stronę Nowego Warpna. Dzisiaj jednak po piachach i po zmianie dętki tęskno już mi za asfaltem i ze Mszczui, czy też Mszczujów. Wyjeżdżamy na drogę do Bieszczyn-Karszno, licząc na to, że od tej strony przez te 4 km nie będzie aż tak dużego ruchu samochodowego. Skrzyżowanie w Karsznie to taka troszkę zmyłka, pułapka. W lewo mamy DDR-kę, która wygląda jakby wiodła do Nowego Warpna, no bo biegnie z drogą do Nowego Warpna, ale za chwilę się kończy. A nazwijmy to prawdziwa DDR-ka do Nowego Warpna biegnie wzdłuż drogi jakby powrotnej, czyli po prostu w kierunku Polic i Szczecina, ale biegnie tak przez 100-200 metrów, no i zaraz odbija na północ. Teraz to już mniej niż 5 km dzieli nas od centrum Nowego Warpna. W większości będzie to cały czas DDR-ka, jedynie przed samą końcówką na cyplu nowowarpieńskim musimy podjechać około kilometra w ruchu ogólnym. Wygląda tak, jakby tłumów nie było. Z drugiej też strony samo Nowe Warpno też nie jest zbytnio pojemne, na szczęście. Port jachtowy wygląda dość sennie, ale jednostki nabrzeże okupują dość szczelnie. Nie wiem, jaka jest temperatura wody, ale zapewne po drugiej stronie w części plażowej trochę amatorów kąpieli już będzie. Nagrywam to w połowie czerwca, więc już są pierwsze upały, ale woda w zalewie jeszcze wrząca nie jest. Szukamy jakiegoś gastro miejsca, żeby co nieco podjeść, ale żeby też na wskutek tej konsumpcji nie zapaść w sen zimowy. No i od strony plaży mamy 2 knajpy. Jednak wygląda na to, że ten brak tłumów po stronie jachtowej, no to był tylko tak na zachętę. Ale na szczęście jest jeszcze jeden lokal tuż obok, a właściwie tak bardziej cofnięty trochę od brzegu plaży i prawdę mówiąc wyglądający na najbardziej roweroprzyjazny. Ceny? Powiedziałbym przewidywalne, jedzenie poprawne, znośne, łamane na neutralne. Nie próbowaliśmy jakiegoś szczególnie szerokiego wachlarza dań. Makarony na rower były w sam raz. Przyjęły się, a też nie wprawiły nas w jakąś szczególną błogość, tak by zechcieć ucztować bez końca. No to powrót.
ale teraz już na gładko, więc tym samym asfaltem do Karszna i kawałek kilometr do zjazdu DDR-ką w kierunku na Ryd. Kilkuletnia, a może już kilkunastoletnia DDR-ka po śladzie kolejki randowskiej już dość dobrze zdążyła się ukorzenić, ale to i tak o niebo lepiej niż jakieś ostre kamienie w puszczy. Zaraz się przetoczymy przez graniczny mostek i za chwilę będziemy w Ryle, czyli dzisiejszym Ryd. Dlaczego Ryle? Albowiem krótko po zakończeniu II wojny światowej miejscowość znajdowała się w Polsce i dopiero we wrześniu 1945 roku została w ramach tzw. porozumień granicznych wymieniona m.in. na Bóg i Stolec. Co ciekawe w kontekście dróg rowerowych poprowadzonych starotorzem, linia kolejki randowskiej funkcjonowała w 1945 roku do kwietnia, kiedy to ruch został zawieszony z powodu zbliżającego się frontu. Wkrótce jednak został wznowiony. Kolej kursowała, linia funkcjonowała aż do sierpnia, kiedy to tory aż do Dobrej zdemontowano w ramach reparacji na rzecz Związku Radzieckiego. Prawie 60 km za nami, więc pora na mały oddech nad jeziorem Nowowarpieńskim. Nie mylić z Zatoką Nowowarpieńską. Zresztą, tradycyjnie, lepiej po prostu jak zerkniecie na mapę. Bo ja bardziej zaraz zamotam ten opis słowno-geograficzny niż coś wyjaśnię. Z Ryd można na zachód dalej podążać trasą wokół zalewu. Czy też raczej od tego miejsca jest to już Stettiner Hafen-Rundweg. To znaczy można, ale też można było w Nowym Warpnie wsiąść na prom płynący do Altwarp, co chyba jest jeszcze bardziej atrakcyjną opcją. Ale szczerze mówiąc jeszcze nigdy nie płynąłem. Ale też można z Ryd zawrócić do Szczecina. I to na co najmniej dwa sposoby. Ten bardziej klasyczny, jeżeli macie ochotę trochę potrząsnąć swoim obiadem, to szlak rowerowy po trasie kolejki randowskiej, leśny, ale w dużej części dość równy, no ale w części nierówny. Jest to jednocześnie część długodystansowego D12, czyli Odra-Nysa, która od okolic Szczecina porzuca rzekę Matkę i poszukuje nowej tożsamości. Ale do tego tematu jeszcze na kanale wrócimy w którymś z przyszłych filmów. I drugi sposób na zawrotkę z Ryd to, gdy skonsumowany makaron podpowiada, że nie ma ochoty na zbyt dużo podrygów, to droga asfaltowa, ale z jednym takim małym skrócikiem, dzięki któremu wrócimy do kolejki randowskiej jeszcze w Ludwigshof. I tu chyba znowu muszę odesłać was do mapy. No i od tego miejsca jakieś 3-4 km pojedziemy całkiem dobrze utrzymaną kolejką rowerową, czyli starotorzem kolejki randowskiej, do pierwszych zabudowań Hinterzee. Kolejką oczywiście można dojechać jeszcze dalej, ale moja tęsknota do równej nawierzchni jest tak wielka, że w rejonie dawnego przystanku kolejowego Hinterzee Nord przeskakujemy na asfalt prowadzący przez wieś. A od samego Hinterzee już naprawdę bez żadnych niespodzianek, skrócików, wymysłów, tak jak wiedzie DDR-ka za Hinterzee, czyli dla fanów szlaków, znaków i tras za oznaczeniami D12 Odra-Nysa przez Glashütte, Grünhof i drogą lokalną do Pampów i Blankensee na granicy. No i tędy jest dalej, ale płynniej. Pomimo kilometrów, nie męcząco, nie ma puszczy, ale też jest zielono. Tylko trochę inaczej, no i też z reguły pusto. No i prawdę mówiąc, to jest chyba moja ulubiona droga, ulubiona wersja drogi nad zalew. No i oczywiście w drugą stronę też. A wy też macie jakieś ulubione drogi nadzalewowe? Dajcie znać proszę w komentarzach, czy macie takie fragmenty poza oficjalnym szlakiem wokół zalewu. A może dopiero planujecie się wybrać i przyglądacie się mapie
i na przykład wahacie się, czy podążać, czy nie podążać głównym śladem, dawajcie znać śmiało. Równie śmiało możecie podkarmić algorytm YouTube'a lajkami, jeżeli dzisiejsza wycieczka przypadła Wam do gustu. A jeżeli obejrzeliście ten film w całości i ze zdziwieniem stwierdziliście, że nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, no to najwyższa pora, żeby to zmienić. A ja dziękuję już za wspólnie spędzony czas. Tymczasowo się żegnam i do następnego razu. Cześć!